Pewnego dnia, dawno temu Tlaloc, Bóg deszczu, spoczywał na chmurze, zsyłając na ziemię strugi odżywczego deszczu. Tlaloc spojrzał w dół i spostrzegł przepiękną jaskinię, do której przychodziły węże, aby cieszyć się życiodajną wodą. Zauważył jednak, że jeden z nich, maleńki wąż, nie wychodzi z jaskini. Bał się światła, bał się życia. Wolał przebywać w ciemności groty, zbyt przestraszony, aby z niej wypełznąć. Na początku Tlaloc tylko go obserwował. Wiedział, że strach gada rośnie i rośnie. Poruszyło to Boga deszczu. Poczuł miłość do maleńkiego węża. Powiedział sobie: zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc temu małemu wężowi wyjść z ciemności i dostrzec światło. Poprzez swoją miłość do węża Bóg zsyłał na ziemię coraz więcej deszczu. Padało przez całe dnie, tygodnie i miesiące. Z każdą kolejną spływającą z nieba kroplą coraz więcej wody dostawało się do jaskini. Zaczęła się nią wypełniać. Wszystkie inne węże opuściły ją, ale ten mały wąż wspinał się wyżej i wyżej, aby nadal kryć się w znajomej ciemności. Bał się. Tlaloc zdawał sobie z tego sprawę, ale wiedział, że tylko w tym cierpieniu wąż znajdzie w sobie odwagę, aby opuścić grotę. Aż w końcu, po wielu miesiącach opadów, nie było już gdzie się schować. Mały wąż nie miał innego wyjścia. Musiał opuścić jaskinię. Kiedy Tlaloc to zobaczył, powstrzymał deszcz, a gdy to zrobił, chmury rozsunęły się i wyszło zza nich słońce, oblewając swym blaskiem ziemię. Mały wąż był zafascynowany, bo w jaskini nigdy nie widział światła. Zachwycał się światłem dookoła i rozkoszował ciepłem słońca. Spojrzał w górę i zobaczył najbardziej niesamowitą rzecz. Piękne, kolorowe ptaki. Był zapatrzony w ich piękno i zdumiony ich umiejętnością wznoszenia się ponad ziemię z taką wdzięcznością i gracją. Ale inny wąż podpełzł do niego i wysyczał: podobają ci się ptaki, co? Chciałbyś latać jak ptak? Chciałbyś być tak piękny jak ptak? Mały wąż skinął głową. Zapomnij, wysyczał pogardliwie tamten. Jesteś tylko wężem. Zawsze pozostaniesz wężem. Urodziłeś się, żeby pełzać. Nigdy nie będziesz tak piękny jak ptaki Quetzal. Duch małego węża został złamany. Tlaloc przyglądał się temu i rozwiał wszystkie chmury. Kiedy to zrobił, słońce rozbłysło tak jasno, jak nie świeciło od 2 lat. Właśnie wtedy wydarzyło się coś bardzo szczególnego. Mały wąż zerknął na kałużę i dzięki mocy słonecznego światła zobaczył swoje odbicie. Mogę nie mieć skrzydeł, ale mam moc wyobraźni i dzięki niej mogę latać wraz z ptakami Quetzal. Mam wyobraźnię, a dzięki niej mogę przełamać wszystkie bariery. Mogę sprawić, że to, co niemożliwe, stanie się możliwe, ponieważ ja sam w siebie wierzę. Bóg deszczu uśmiechnął się na te słowa, ponieważ mały wąż pojął swoją moc i nie bał się już światła.
Poruszony tą podróżą małego stworzenia, zdecydował się jeszcze trochę mu pomóc. Swoim oddechem wzniósł węża w przestworza wysoko, wysoko, nawet wyżej niż ptaki. W czasie tego lotu wąż uświadomił sobie, że nigdy jeszcze tak wyraźnie nie czuł, że żyje. Mały wąż nie bał się, nawet kiedy zbliżał się do słońca. Wiedział, że jest ono tym światłem, które błyszczało w nim samym, a którego niegdyś się obawiał. Teraz, kiedy był tak wysoko i tak blisko, słońce przyciągało go jak magnes, więc wleciał wprost w nie. Stali się jednością i nastąpiło kompletne zaćmienie. A potem coś wyleciało wprost ze słońca, ale to stworzenie nie było już małym wężem, bojącym się życia, ale wielkim, pierzastym Quetzalcoatlem. Nie potrzebował już oddechu Boga, deszczu, by latać. Użył mocy swojej wyobraźni i przemienił się w coś większego niż to, kim był w przeszłości. Wszystko dzięki wyobraźni i wierze we własną moc. Quetzalcoatl opuścił ciepłe ramiona słońca i wyruszył w lot dookoła świata, czując jego piękno, czując wolność życia i miłość. Kiedy spojrzał w dół, dostrzegł jaskinię, w której spędził całe swoje życie. I pomyślał o innych istotach, cierpiących tak jak on niegdyś. Nie znały one swojej prawdziwej mocy, a on chciał im pomóc. W locie dostrzegł wielkie miasto piramid, Teotihuacan. Wylądował w miejscu zwanym Piekielnym Placem i rzekł: tutaj wzniosę swoją świątynię, ponieważ chcę zbliżyć niebo i piekło. Zaniosę niebo wszystkim moim braciom i siostrom, którzy zgubili się w piekielnych otchłaniach. Jestem tu po to, by im pomóc.